Rdza gruszy to powszechna choroba grzybowa występująca praktycznie na większości uprawionych grusz, a także dzikich, tyle że w mniejszej ilości. Niektóre grusze, w szczególności bardzo stare, są odporne na rdzę, bynajmniej nie mają żadnych objawów, ale jest ich stosunkowo niewiele. Grusze polne są zazwyczaj porażane, ale tylko w małej ilości, w przeciwieństwie do niektórych odmian uprawnych. Rdza gruszy to choroba należąca do grupy chorób zwanych rdzami. Atakuje przeważnie dwa gatunki, grusze i ołowce sabińskie, ale może zaatakować też gatunki blisko spokrewnione. W krajach innych niż w Polsce atakują one również inne gatunki jałowców, które tam występują. Choroba bardzo łatwa do rozpoznania, gorzej ze zwalczaniem. Na wiosnę pojawiają się charakterystyczne pomarańczowe plamy na liściach, które z czasem grubieją na dole i tworzą się zarodniki. To tak w skrócie. Życielem pośrednim jest wcześniej wspomniany jałowiec sabiński, jednak nawet jak go nie ma, rdza i tak pojawia się, ponieważ przynosi się na znaczne odległości. Zwalczanie rdzy gruszy. Usuwanie opadłych, porażonych liści z ogrodu. Metoda ogranicza rdzę gruszy, ale i tak raczej będzie się pojawiać. Usuwanie jałowców sabińskich z ogrodów, które są żywicielem grzyba. I tak jak poprzednio, metoda szału nie robi. Oczywiście opryski fungicydami. Używamy głównie miedzianu do zwalczania parcha. Daje to jako tako rezultaty, ogranicza rdze, jednak grzyby te z łatwością namnażają się z powrotem. Trzeba opryskiwać regularnie i nie zawsze da się całkowicie zlikwidować rdzę. Jedynym środkiem dla amatorów typowym do zwalczania rdzy gruszy jest Zato 50WG lub inaczej Magnium Gold. Sadownicy uprawiający grusze używają środków profesjonalnych do zwalczania parcha. No i grusze to jednocześnie chroni przed rdzą. Także oni z tym nie mają problemu akurat. Poza tym to jest taka ciekawostka. Jeśli chodzi o opryski ekologiczne, to oczywiście zostaje nam ten miedzian, no i także opryski z czosnku, cebuli i skrzypu polnego. Jednak rdza łatwo się nie podaje i opryski te mogą praktycznie nie przynieść żadnych rezultatów, aczkolwiek no coś tam pomagają. Najlepszą metodą zapobiegania rdzy jest uprawa odmian, które są odporne lub prawie odporne na rdzę, porażone tylko w niewielkiej ilości. Ja nie polecam żadnych odmian, bo jak na razie wszystkie moje grusze mają rdzę. Jest to konferencja, klapsa, dobra szara i krzywka. Więcej gruszy nie mam zamiaru uprawiać. Generalnie podobno mało podatnymi odmianami na rdzę są paryżanka, Bera Hardego, Lukasówka, jednak trzeba mieć tutaj pod uwagą to, że mogą być one atakowane też przez inne choroby. Na przykład Bera Hardego jest podatna na zarazę ogniową, a Lukasówka jest podatna na parcha. A więc najlepszym ekologicznym sposobem na uniknięcie rdzy jest zaszczepienie sobie zraza z drzewa, które nie choruje lub bardzo mało choruje, jest porażone w niewielkiej ilości. Zazwyczaj mowa tu o bardzo starych gruszach, o których nawet nie wiadomo jaka to jest w ogóle odmiana. Na koniec jeszcze filmik, w którym pokazuję, jak grusze polne są mało wrażliwe na rdzę w przeciwieństwie do odmian uprawnych. W moim przypadku rdza jest praktycznie na wszystkich liściach, łącznie nawet pojawia się na łodygach od liści. Także dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału, no i zapraszam do filmu. Jesteśmy teraz przy polnej gruszce i w przeciwieństwie do tamtych odmian szlachetnych, takie dzikie gruszki, które rosną gdzieś przy drodze, przy polu, mają bardzo dużą odporność na rdzę gruszy, ale niestety akurat ten okaz, tak jak widzicie, on tej rdzy trochę ma, ale w przeciwieństwie do tamtych odmian to jest nic tak naprawdę. Zobaczcie, ile on ma liści tak zdrowych. Zobaczcie, trochę tylko tu jest parchu, ale w większości liści są zdrowe. No dobrze, przechodzimy teraz do kolejnego. Tu mamy kolejne praktycznie zdrowe drzewo.
I tam obok jest następne. Zobaczcie. 0. No prawie 0 jakichkolwiek chorób. Tu na przykład jest rdza, ale jedna plamka tylko. To drzewo nawet gruszki ma. Ale widzicie, te gruszki nie są zbyt takie. Ale zjeść by się dało tak naprawdę. Takie bardziej do podkarmienia zwierząt albo na jakieś przetwory, nie? Tu jest następna. Niestety jak na razie gruszki, która nie ma żadnej rdzy, jeszcze mi się nie udało znaleźć. No ale te porażenia są tak małe, że wydaje mi się, że to drzewo i tak sobie z tego nic nie robi. Tu jest następna, też z owocami. No ale niestety porażenia i tak się zdarzają.